Jeśli doświadczasz brak mocy i siły, często się denerwujesz, często się zamartwiasz, odczuwasz lęk, a może do tego jeszcze masz problemy z lędźwiowym odcinkiem kręgosłupa i jeszcze problemy trawienne, to nagranie jest na pewno dla Ciebie. Witaj piękna duszo, mam na imię Joanna i wspieram w odkrywaniu wewnętrznej mocy. I do dzisiejszego nagrania zainspirowało mnie to, że ostatnio w moim otoczeniu, wśród mojej rodziny i bliskich, pojawia się bardzo dużo problemów trawiennych, problemów z żołądkiem, z wątrobą śledzioną, woreczkiem żółciowym, ogólnie całym układem trawiennym. Jak również często towarzyszą temu także dolegliwości w lędźwiowym odcinku kręgosłupa. Nie wiem, czy też doświadczasz tych dolegliwości, ale mam wrażenie, że one są ostatnio dość częste i popularne w ogóle. Też obserwując wiele filmików, które się pojawiają i wiele poradników, które wychodzi. I również właśnie te problemy żołądkowe, czy też w ogóle problemy z jedzeniem też mnie zainspirowały do nakręcenia poprzedniego mojego filmiku, gdzie przedstawiam innowacyjną i niesamowicie skuteczną metodę na odchudzanie i w ogóle zarządzanie jedzeniem. Więc jeżeli nie miałeś okazji jeszcze obejrzeć tego poprzedniego nagrania, to bardzo Ci rekomenduję. Umieszczę link do niego pod tym nagraniem. Przedstawiam tam rewelacyjną metodę doktora Davida Hawkinsa na pracę ze świadomością, po to, aby pomóc sobie właśnie w problemach związanych ogólnie z jedzeniem. Natomiast wracając tutaj do tych dolegliwości, od których zaczęłam, to ja również zauważyłam, że z takimi dolegliwościami związane są różne emocje. Emocje takie jak odczuwanie braku siły, braku mocy, braku odwagi, częste zamartwianie się, bardzo szybkie stresowanie się i irytowanie drobnymi rzeczami, a także uczucie takiego lęku o siebie i o swoją rodzinę. Więc chciałam też zapytać, czy właśnie Ty również doświadczasz takich emocji? Bo one bardzo często są właśnie powiązane z takimi dolegliwościami. I to jest, tak powiem, bardzo ważny temat, myślę, który może dotyczyć wielu z nas. Mnie na pewno dotyczy, ale przede wszystkim dotyczył przez wiele lat mojego życia. Ja pamiętam, że praktycznie moje całe dzieciństwo miałam olbrzymie problemy żołądkowe. Cały czas przypominam sobie taki obraz, że mój tata mnie masuje po brzuszku, który mnie po prostu cały czas bolał. I to w ogóle utrudniało mi życie, utrudniało mi zabawę. Więc podziel się też swoimi historiami, jak to było z Tobą, jak to jest teraz z Tobą. Bo ja na mojej drodze właśnie rozwoju osobistego, duchowego, natknęłam się wreszcie na doktora Joe Dispenzę, którego nauki zaczęłam bardzo mocno zgłębiać i byłam na jego wielu eventach, też przeczytałam jego wszystkie książki, praktykuję jego medytacje. I dr Joe Dispenza bardzo mocno zwraca uwagę na centra energetyczne w naszym ciele. Centra energetyczne w naszym ciele są też określane w innych nurtach jako czakry. Dr Joe Dispenza zaznacza, że jakby według jego terminologii jest tych centrów 8 w naszym ciele. I każde to centrum energetyczne wyróżnia się tym, że ma inną wibrację, ale także ma swoje inne hormony, gruczoły czy też splot neuronowy. I on nawet nazywa te centra energetyczne małymi mózgami w naszym ciele. I tak się okazuje, że jeżeli jest nierównowaga w danym centrum energetycznym, czyli to centrum, na przykład jest zablokowana energia w danym centrum energetycznym, to każde centrum energetyczne właśnie daje troszkę inne objawy, to znaczy jeżeli właśnie nie ma w nim równowagi. I właśnie te objawy, które tutaj wymieniłam, czyli wszystkie związane z żołądkiem, układem trawiennym, ale także właśnie z takie emocje jak brak siły, mocy, czy też właśnie szybkie denerwowanie się, zamartwianie się,
są związane bardzo mocno z trzecim centrum energetycznym w naszym ciele, jakim jest centrum splotu słonecznego. Centrum splotu słonecznego mniej więcej znajduje się na wysokości pępka, może troszkę powyżej i obejmuje właśnie wszystkie tutaj organy wewnętrzne, ale także zewnętrzne. I centrum energetyczne każde bardzo mocno tutaj wpływa na nasze życie. I ja właśnie jak poznałam nauki doktora Joe i zaczęłam bardzo mocno praktykować medytacje, które miały za zadanie dodawać energii tym centrum energetycznym i podnosić przede wszystkim wibracje poszczególnych centrów energetycznych, to zauważyłam, jak dolegliwości, o których wspomniałam, zupełnie zaczęły odchodzić z mojego życia. Teraz zdarzają się sporadycznie, ale już mam metodę i już wiem, jak sobie mogę z nimi radzić. I właśnie też specjalnie dla Ciebie, specjalnie dla Was wszystkich moich obserwujących, jak i nowych subskrybentów, bo serdecznie zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Jeżeli podoba Ci się to wideo czy inne, to zostaw też kciuka do góry, podziel się może też z innymi, może też będą te nagrania mogły służyć innym ludziom. Bo właśnie specjalnie dla Ciebie nagrałam medytację, aktywację wewnętrznej mocy. I właśnie ta medytacja jest typowo skierowana na podniesienie wibracji, podniesienie energii i harmonizację energii właśnie w trzecim centrum energetycznym, jakim jest centrum splotu słonecznego. I praktykowanie tej medytacji może bardzo pomóc we wszystkich tych dolegliwościach, o których powiedziałam. Bo w momencie, kiedy właśnie to centrum nie jest w równowadze, no to będziemy wtedy konkurować, będziemy wtedy bardzo egocentryczni, możemy w ogóle bardzo mocno walczyć o swoje i też ochraniać siebie oraz innych. I także to centrum energetyczne w ogóle aktywuje się w momencie, kiedy nie czujemy się bezpieczni, kiedy właśnie chcemy ochraniać siebie i naszych bliskich. Więc ważne jest, aby zadbać o to centrum energetyczne. Oczywiście o wszystkie centra energetyczne i o innych centrach energetycznych może też nagram filmiki, natomiast jeżeli już się nie możesz doczekać, aby troszkę więcej się na ten temat dowiedzieć, to zapraszam Cię do książki doktora Joe Dispenza. Akurat ta jest w oryginale, to jest Becoming Supernatural i to jest książka, która chyba w polskim tłumaczeniu jest Twoje nadprzyrodzone umiejętności, jakoś tak, bo nie pamiętam dokładnie, bo akurat ja korzystałam z wersji oryginalnej. I tutaj możesz sobie przeczytać informacje na temat poszczególnych centrów energetycznych i także jest opisany cały proces właśnie dodawania energii, podnoszenia wibracji poszczególnych centrów energetycznych. Natomiast ja pewnie też nagram osobne filmiki o innych centrach, natomiast zauważyłam, że właśnie to centrum jest wyjątkowo ważne w tym momencie, że w tym momencie bardzo dużo osób właśnie doświadcza tych dolegliwości, w związku z czym nagrałam tą medytację i do tej medytacji załączę linka poniżej, więc bardzo rekomenduję ją wykonywać. Często, kiedy właśnie doświadczasz tych dolegliwości czy też tych emocji. Natomiast później może to być już sporadyczne medytowanie właśnie z tą medytacją, w momentach, kiedy właśnie takie dolegliwości czy takie emocje do Ciebie wracają z jakiegoś powodu. Natomiast nie można z nią przedawkować, więc też można oczywiście wykonywać ją codziennie. Nie jest to długa medytacja. Mam nadzieję, że się Wam spodoba, więc będę wdzięczna za podzielenie się komentarzami, jak w ogóle na Ciebie wpłynął proces naenergetyzowywania i dodawania właśnie wzniosłych emocji do centrum energetycznego splotu słonecznego. Podziel się swoimi sukcesami, ale także swoimi wyzwaniami, bo pamiętajmy, że jak dzielimy się, to zawsze ktoś może też skorzystać na tej informacji od nas i na tej historii Twojej, która może też wesprzeć innych. Więc teraz dziękuję Ci serdecznie za uwagę i przesyłam Ci dużo miłości.